Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dobry wieczór. Z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w codziennym komentarzu dnia. Prosiliście o trzecią część drabiny. Dzisiaj będzie, ale troszeczkę nietypowo, bo powiemy sobie na temat obecnego konfliktu, ale z innego punktu widzenia, oczywiście nie z militarnego. Powiemy na temat konfliktu, który się odbywa w Ukrainie, co może czekać, kiedy możemy się spodziewać rozejmu, czy się możemy spodziewać, na jakich warunkach i jak to mogłoby wyglądać. Dzień dobry. Dobry. Cześć Mateuszu. Tak, musimy sobie spojrzeć na kilka kwestii, które jakoś tak mam wrażenie, że są omijane w różnych opracowaniach i w różnych wystąpieniach. Próbujemy troszeczkę rzucić na to światło, no bo myślę, że jest to ważne, żebyście znali też inne aspekty tych rzeczy, które się dzieją. No i co widzimy ostatnio? Ukrainie kończy się kasa, gdyż są blokowane różne środki. Natomiast nie wszystkie środki są blokowane. Przede wszystkim warto zaznaczyć... No? Jeszcze zanim przejdziemy, bo tak stwierdziłeś definitywnie, że kończy się kasa. W mojej ocenie ta kasa się nie kończy, ale grozi, że w którymś momencie zacznie się kończyć, a to, co teraz obserwujemy, to jest granie tą groźbą, tym strachem. Tak. Zarówno ze strony Ukrainy, czyli oni mówią, no kasa już się kończy, jeżeli nam nie dacie, Niemcy, Europa, no to my czołgi staną, wojska staną, zaczniemy przegrywać, Rosjanie zajmą Ukrainę, zagrożą Europie, nie? Czyli jest taki jak gdyby próba nacisku i również w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie mamy informację, że jeżeli nie dostaniemy tych pieniędzy, to Ukraina przegra i łącznie z tym, że jest straszenie Europy, zwróć uwagę. Tak. W tym Polski. Tak. Konflikt. Cała machina strachu jest mocno rozkręcona i ogólnie konsensus jest taki, jeżeli Ukrainie się nie da pieniędzy, no to Ukraina przegra, no to Putin będzie ubran Europy, Unii Europejskiej, NATO i się nie zatrzyma. No tu jest chyba zgodność co do wszystkich krajów, ten sam schemat jest powtarzany wielokrotnie. Czy to w Stanach, czy to w Niemczech, czy to w Polsce dzieje się. No ale tu dobrze powiedziałeś, że ta kasa, jest ta groźba, że ta kasa się będzie kończyła i jest te pompowanie balonika. Natomiast jeszcze jakieś tam środki Ukraina dostaje. Są zapowiedzi wciąż nowych. Między innymi Japonia zapowiedziała, że prześle transzę 4,5 miliarda dolarów, gdzie początek tych przelewów powinien być już w styczniu, więc nie są to małe kwoty. Są tak jakby przygotowane pakiety na bardzo duże zastrzyki finansowe dla Ukrainy, natomiast one są w tym momencie przyblokowane. Tak, w Unii Europejskiej pakiety na dziesiątki miliardów dolarów są przyblokowane między innymi przez Węgry. Tak, mamy obietnicę zwiększenia dostaw do Ukrainy sprzętu wojskowego i pomocy wojskowej z Niemiec, natomiast tam się pojawiają na przykład głosy opinii publicznej, gdzie według ostatnich wyników ponad 50% nie chce wspierać już tych działań. Mamy pieniądze z Unii, mamy pieniądze ze Stanów, które najprawdopodobniej jak dojdą w kongresie do głosowania, to mają większość, gdyż jak sprawdzali to wcześniej, no to najprawdopodobniej to przejdzie, natomiast jest to przyblokowane przez speakera Mike'a Johnsona, który chce łączyć pomoc
przekazywaną Ukrainie z walką z nielegalną imigracją do Stanów, gdzie ta walka trwa i jakoś od 40 lat nikt nie potrafi tego rozwiązać i jest to też w sumie nie na rękę ani jednym, ani drugim, żeby to definitywnie rozwiązać, więc jest to takie połączenie bardzo wielu elementów, natomiast są to najczęściej blokady spowodowane jedną osobą, jednym państwem. Gdzieś to wszystko jest już na takiej prawie finiszu, natomiast jest to... Natomiast jeżeli jesteśmy przy republikanach i przy zaostrzeniu, może nawet nie ustawy, tylko polityki w stosunku do migrantów, czyli żeby można tych migrantów wysyłać z powrotem, żeby nie rozpatrywać próśb o azyl lub zmniejszyć te prośby, to wydaje się, że demokraci powoli tutaj miękną akurat w tym, no bo takie głosy dochodzą, a skoro takie dochodzą głosy, już są jakieś przecieki, że na pewne ustępstwa mogą pójść, to znaczy, że jak gdyby badają też swój elektorat, żeby zobaczyć, jak to zostanie odebrane, jeżeli oni by tutaj faktycznie zaostrzyli te ustawy, czy zmienili tą politykę na bardziej rygorystyczną. I tu taka ciekawostka. Wiesz, ile rosyjskich obywateli poprosiło o azyl w Stanach Zjednoczonych? Ile wniosków było rozpatrywanych od początku konfliktu? Znaczy od zeszłego roku. My podawaliśmy tą informację, to był jakiś bardzo wysoki wskaźnik, ale nie pamiętam. 52 000. No właśnie, jakoś tak, no to było dużo. I to też uderzy w Rosjan, tak? Znaczy w Rosjan, tych, którzy chcieliby emigrować do Stanów Zjednoczonych. No można powiedzieć, że ta główna migracja po 2022 no już gdzieś się zrealizowała, no bo w tym roku nie widzimy jakiejś rzeszy i dużej ilości, no ale trzeba sobie też powiedzieć, że sporo Rosjan jednak wjechało do Stanów Zjednoczonych po rozpoczęciu inwazji w Ukrainę w zeszłym roku. Tak, czyli tu można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to w jaki sposób nas straszy się, że wsparcie będzie przerwane, Ukraina się pogrąży, bo nie będzie tego finansowania. Ja bym to włożył między bajki, to jest taka gra na emocjach. W interesie Stanów Zjednoczonych nie jest to, żeby Rosja ten konflikt wygrała. Amerykanie bardzo dużo zainwestowali w ten konflikt, weszli do Europy z gazem, z ropą. I tutaj się z tobą nie zgodzę. No to mów dlaczego. Zgadzam się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale brałbym pod uwagę jednak scenariusz, że nie będzie tego konsensusu. Dlaczego? Dlatego, że na tym zależy najbardziej radykalnym, powiedzmy tym republikanom oraz tym skupionym wokół Trumpa, bo to mogłoby zapewnić wygraną w wyborach. No bo wyobraźmy sobie scenariusz, że Ukraina nie dostaje tych pieniędzy. Zostawmy Polskę, to co się dzieje w Europie, tylko popatrzmy z punktu widzenia takiego gry wyborczej. No co by się stało? No wtedy wyborcy dostaliby taką informację, no po co było wspierać tą Ukrainę, jak teraz tej kasy nie dostali, to wszystko bez sensu, tak? Czyli stracone pieniądze. Jest jedna opcja, która ten scenariusz minimalizuje. Może też powiedzmy o tym, bo jeżeli by pieniądze nie zostały uchwalone przez Kongres, to prezydent ma asa pewnego w rękawie. O czym mało kto mówi. O zamrożone fundusze rosyjskie. One w Stanach Zjednoczonych nie są jakieś bardzo duże, ale będą wystarczające, żeby przynajmniej ten następny rok pokryć wydatki głównie wojskowe, tak? No bo tutaj możemy sobie wyobrazić, że Amerykanie biorą te rzeczy wojskowe i nawet mogliby pewnie zwiększyć, natomiast rzeczy cywilne, na przykład jakaś pomoc humanitarna i ta gospodarcza byłaby na barkach Europy. Pozwolę ci się z tobą nie zgodzić, z tego względu, że owszem, to co mówisz mogłoby w jakiś sposób pomóc wygrać wybory, natomiast ja słuchałem wypowiedzi polityków, którzy mówią w ten sposób, amerykańskich. No i okej,
zrealizowalibyśmy taki scenariusz i zakręcilibyśmy kurek z pieniędzmi, ale najprawdopodobniej w przeciągu tam następnych lat musielibyśmy ten kurek otworzyć znacznie mocniej, a dodatkowo poza przelewanymi pieniędzmi mogłoby się skończyć, że byśmy przelewali krew naszych obywateli. Bo w sytuacji, gdyby się Putin, rozpędził, rozochocił, no to wkraczamy w sferę jakichś działań natowskich być może i skończy się nie przelewaniem, przypomnijmy, to są jakieś grosze w stosunku do wydatków na obronę USA, te wsparcie Ukrainy i kiedyś nawet republikański już nie pamiętam, który polityk, ale w wizycie w Kijowie powiedział, że to są najlepiej wydawane pieniądze przez USA na uzbrojenie, jakie mieli w historii, gdyż małym kosztem osłabiają swojego jednego z trudniejszych przeciwników, więc myślę, że gdzieś te takie zdroworozsądkowe myślenie i kalkulacja do przodu jest i to, co mówisz, owszem, można tą kartą grać, można straszyć, natomiast to jest troszeczkę puszka Pandory i moim zdaniem wśród republikanów też jest przeświadczenie takie, że to jest za ostre i może im to wybuchnąć w twarz bardzo szybko. Tak, bo tam jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj zgoda, tylko mówię, bierzmy ten scenariusz pod uwagę, bo to tak wybrzmiało, tak, tylko u nas, wiesz co, ale u nas taki... ten scenariusz jest podawany bardzo często jako najbardziej prawdopodobny w tym momencie. To pełna zgoda, tak? Jeżeli byśmy liczyli prawdopodobieństwo, to scenariusz tego typu jest mniejszy niż scenariusz, że ta pomoc zostanie udzielona. Dlaczego również? Bo tam cały czas demokraci dosyć sprytnie łączą tą pomoc dla Izraela i dla Tajwanu. No tutaj widać, że ten Izrael tak naprawdę to nie potrzebuje też pomocy, no ale łączą i w momencie, kiedy ta pomoc dla Izraela nie byłaby udzielona i wiązałoby się to z tym, że no byłoby to wiadomo, że jak gdyby republikanie to zablokowali, to część elektoratu republikańskiego no, mogłaby zostać w domu i tego republikanie też się obawiają, bo to mogłoby być wyciągane, wiesz, nawet nie teraz, tylko w kampanii, tak, czyli wiesz, powiedzmy za te tam kilka miesięcy. A więc tutaj też trzeba uważać, żeby tak jak ty powiedziałeś, nie przegrzać tego tematu, bo może się okazać, że to w drugą stronę. No i oczywiście jest ten Tajwan, tam też jest oczywiście ta pomoc wiązana, co jak gdyby no, dla republikanów też jest trudne, no bo oni cały czas mówią o tym zwrocie na Pacyfik i odejściu od tej Europy docelowo. I tu są oczywiście te niuanse w tej partii republikańskiej, jak tego dokonać, no bo jak gdyby jest konsensus, że to należy zrobić, natomiast są niuanse, czy to zrobić w stylu dobra, wychodzimy i tam się niech pali i wali, czy raczej przygotujmy się do tego i raczej ta opcja umiarkowana ma w mojej ocenie nadal przewagę, chociaż tak jak mówię, no są osoby, które chciałyby pewnie do celów wyborczych to inaczej rozegrać. No ale powiedzmy sobie o tych zamrożonych, tak, no bo to tak jest też, wyobraźmy sobie, że ten scenariusz nawet negatywny się dzieje, no to demokraci w mojej ocenie nie mogą sobie pozwolić, no bo wtedy są przegrane zupełnie wybory, żeby nie wspierać Ukrainy. Dlaczego? No bo mamy taki efekt, że porażki. No bezsensownie wydaliśmy pieniądze, a efekt jest taki, że i tak Putin zrobił to, co chciał, no to będzie na pewno próba wykorzystania zamrożonych, szczególnie, że tam nie potrzeba decyzji ani Kongresu, ani Senatu, jest to zgodnie z obecnym prawodawstwem, po to były ekspertyzy zamawiane, zrobił to Reagan, może zrobić to Biden. Tak, i trzeba pamiętać, że gdyby Amerykanie wyszli z Ukrainy, tak można powiedzieć, w niedokończonym temacie, to po Afganistanie to by była druga taka sytuacja w przeciągu kilku lat. Tak, dokładnie, tak. To też, wiesz, to podważa jakąkolwiek siłę Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i pokazuje jej
permanentną od wielu lat słabość, by wtedy pokazało. Więc Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, moim zdaniem, gdy już się zaangażowali w tym momencie i to jest na takim etapie, to zrobią wszystko, żeby to się nie zakończyło w ten sposób. Dlatego... No, wiesz, pokazuje słabość też demokratów, bo pamiętaj, tak, że Afganistan przypisywany jest Bidenowi i demokratom, tak, a nie Trumpowi, nie? To tak. też tak pomimo, że te decyzje były trochę inaczej podejmowane, ale faktycznie, tak, drugie wycofanie, utrata gdzieś w niektórych, szczególnie jeżeli patrzymy na reżimy, na Bliski Wschód, twarzy, że Amerykanie są słabi, że tak naprawdę można ich przetrzymać. A reżimy rozumią tylko pozycję siły. Tak, więc w momencie, gdy cały świat trzeszczy, no bo widzimy to, cały świat w tym momencie, wiesz, tu jest mocne przeciąganie liny. Gdyby Amerykanie to zrobili, no to może się wymknąć im świat spod kontroli. Może zapłonąć w wielu miejscach, bo widać, że są niekonsekwentni i nie mają siły na wsparcie dłuższe niż kilkanaście miesięcy. A być może jeżeli by się wycofali z Ukrainy, to by mogły inne rejony świata powiedzieć, że nie ma szans na wsparcie w ogóle. No bo panuje jakiś polityczny chaos w Stanach Zjednoczonych. Dlatego moim zdaniem obie partie zdają sobie z tego sprawę i tu jest taka gra wyborcza troszeczkę, takie przeciąganie liny, gra tą kartą, tak jak u nas przed wyborami były, wiesz, gry jakimiś niesamowitymi kartami, gdzie po wyborach się je szybko chowa do szuflady i mówi, że nie, to była przenośnia, tu coś tam i tak dalej. Tak jest robione zawsze przed wyborami albo zawsze w walce politycznej, że oni licytują wysoko, ale kiedy trzeba myśleć jakoś tak, wiesz, w miarę logicznie, w przypadku Amerykanów wydaje mi się, że to nastąpi i tu się nic nie zmieni. A jeżeli chodzi o Unię Europejską, Paweł, co byś powiedział, bo tak naprawdę bardzo duża pomoc, bardzo duże wsparcie zawisło na włosku ze względu na Węgry. No i co, Unia Europejska sobie nie poradzi? Nie jest kwestia Węgier. Z Węgrów zrobiono takiego chłopca do bicia i tego złego. To jest też wygodne, myślę, w tym momencie dla wielu krajów, którym jednak chcieli inaczej. Europa i wiele rządów, pamiętaj, to są rządy, które mandat zdobywały jakiś czas temu, kiedy te stosunki z Rosją były poprawne. I cały czas jest przekonanie, że można by do tego doprowadzić, nie z tym reżimem, ale z przyszłym, że Europa jest w stanie się dogadać, może nie z samym Putinem, ale z jakąś osobą, która zastąpi, nawet jeżeli to byłby reżim. I tu myślę, że troszeczkę jest inne podejście. A nie jest tak, że Europa jako wspólnota jest reaktywna, Stany nie, Europa nie, USA tak, Europa tak, że wiesz, że to jest takie, czekamy na to, co zrobią Stany. Jeżeli tam ruszy, my ruszymy. Jeżeli nie ruszy, my nie ruszymy. Tak, no bo tak wypada, tak trzeba. No, Unia Europejska nie jest jednolita. Bo my mówimy tak, że Węgry i Unia. No nie, no Austria też nie jest za pomocą, Słowacja też. Patrzymy na te Włochy, które są jak społeczeństwo bardziej prorosyjskie niż powiedzmy na przykład polskie. No i możemy sobie tak, wiesz, popatrzeć i tu nie mamy jednolitego frontu, tak? To nie jest tak jak... Widzimy też, że w Stanach Zjednoczonych to też nie ma tak, że spada cały czas poparcie dla tej pomocy. Bo to też trzeba sobie powiedzieć, nie? Tak. I ono będzie szybciej spadać w Europie prawdopodobnie, no bo powiedziałeś już nawet w Niemczech, które w zeszłym roku większość przecież opowiadała się za dostarczaniem. Ale ta większość to było 50 parę procent, tak, a teraz jest 40 nie było tak jak wiesz w Polsce, nigdy nie było czy w krajach bałtyckich. No to jest bardzo proste, im dalej od tego konfliktu, tym to poparcie jest mniejsze, no ludzie chcieliby pokój, jakoś tam coś oddać tym Rosjanom, jakoś to tam załagodzić, jakoś to będzie i ten pokój kupić. Tutaj mało kto, bo my taką w Polsce się też przyjęło, że Rosja jest takim zagrożeniem dla Europy, nie?
Ale jeżeli posłuchasz zachodnich, powiedzmy, ekspertów, mówię, im dalej na zachód, tym nie amerykańskich, nie brytyjskich i nawet nie niemieckich, tylko właśnie gdzieś z Włoch, z Hiszpanii, no to tam będzie troszeczkę inna perspektywa, tak? Że no może Ukraina tak, jakieś Bałtyki tak, ale reszta to nie. To Czyli wiesz, to jądro Unii Europejskiej jest niezagrożone, tak, z tego punktu widzenia. I zresztą Rosja też wysyła takie cały czas sygnały, że owszem, były kraje Związku Sowieckiego tak, ale już pozostałe kraje nie, a jeżeli chodzi na przykład o Polskę, czy kraje byłego, bo cały czas jak gdyby Rosji się marzy odbudowa tego imperium na zasadzie Związek Sowiecki bis, nie? Słuchaj, to może przejdźmy do tego, co powiedział wczoraj zastępca asystenta prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jonathan Feinberg, o ile dobrze wymówiłem go. Jonathan dla mnie, dobra, okej, niech będzie. Stany Zjednoczone zamierzają wymusić na Rosji negocjacje z Ukrainą na warunkach Kijowa do końca 2024 roku. Według niego warunki negocjacji powinny opierać się na Karcie Narodów Zjednoczonych w zakresie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Celem Waszyngtonu jest nakłonienie Moskwy do dokonania wyboru. Albo zasiądzie do stołu negocjacyjnego, albo zajmie się silniejszą Ukrainą, wspartą silniejszą bazą przemysłową w Stanach Zjednoczonych i Europie i zdolną do przejścia do ofensywy. Więc jest to, wiesz, ta wypowiedź jest zgoła inna od tego, co się nam gdzieś w tej naszej narracji telewizyjno-YouTube'owej przebija, nie? Tu jest taka informacja, że Stany planują docisnąć ten pedał gazu i powiększyć wsparcie i wydaje się z tej wypowiedzi, że wymusić też na Europie, żeby te wsparcie było mocne. Tak, wydaje się, że Stany Zjednoczone zaczynają, to jest taki proces, zaczynają powoli grać tak jak Rosjanie to, jak powinni od początku grać, tak, czyli i trochę blefować, i trochę eskalować, ale zacząć to podkręcać, a nie na zasadzie takich Rosja robi 2 kroki do przodu, Europa i Stany robią krok do przodu, 1 do tyłu, nie? Czy tam 2 do przodu, ale jednak się cofają, jednak mówią, ale rozmawiajmy, ale może jakieś jednak ustępstwa, nie? No bo ze strony Stanów Zjednoczonych zauważ, że to jest pewien blef. No bo w tym momencie on się może przerodzić, ten blef, w jakąś realną akcję, no ale to trzeba przygotować. No i pytanie jest, wiesz, kiedy? No i tutaj wchodzimy znowuż w kampanię wyborczą. No bo jeżeli miałoby być zwiększona ta pomoc, i ją sobie można wyobrazić, tak? Ja tak nie twierdzę, szczególnie, że to gdzieś tam się jeszcze zlewa z tymi żądaniami albo prośbami ze strony ukraińskiej, które były w naszej prasie dosyć mocno wyśmiewane. Natomiast to jest jakaś, chyba też niezrozumienie w polskich mediach było, tak, że oni chcą apasze, no ale przecież to bez sensu. Chodzi o pozycję negocjacyjną, tak? Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy negocjują wysoko, żeby potem schodzić. Tak. No i teraz w końcu Amerykanie zaczynają, wiesz, negocjować czy blefować wysoko, żeby prawdopodobnie z tego zejść. Ja tak to oceniam, tak? Bo nie oceniam nagle, że wiesz, że w połowie roku oni wyślą tak jakieś olbrzymią ilość, nie wiem, 5-krotnie większą niż w 2022 i jeszcze poproszą kraje NATO do ogólnonarodowej mobilizacji. No bo żeby to też było, wiesz, tak, no to trzeba by wysyłać tą broń i najlepiej w Polsce czy w innych krajach przeprowadzić mobilizację i też, no, tak jak straszyć jak Rosjanie, nie? Czyli eskalujemy. Wy wychodzicie, to my wyżej wychodzimy. Wy wychodzicie, to my wyżej, nie? Robicie próby, to my robimy 2 razy więcej tych prób, nie? Ale to jest jak gdyby krok, bo też widzimy, że Stany, zauważ na początku, co Biden mówił, no, że jeżeli ten konflikt, ta inwazja będzie taka nieznaczna, to Rosji się nic złego nie stanie, nie? I cały czas jak gdyby przesuwamy się, no i teraz widzimy, że im bliżej tych wyborów,
to nagle ktoś tam zaczyna rozumieć, że tu trzeba trochę ostrzej podostrzyć i ostrzej zacząć grać, bo jeżeli tego nie zrobią, no to będą cały czas w tej defensywnej postawie. Tutaj też warto zaznaczyć, że ten doradca Bidena powiedział, że w sensie potwierdził, że USA i Unia Europejska zwiększają produkcję broni. I to jest akurat fakt. Te zwiększanie też, możliwości produkcji broni no mamy nieporównywalnie lepsze niż te 2 lata temu. Więc wiesz, no tu idzie to w tą stronę. Tak, na razie... W przypadku Europy wbrew temu to też jest większy potencjał niż w przypadku Rosji. To jest kwestia nakładów i czasu. W przypadku Rosji jest problem i czasu, i nakładów, bo tam te zakłady, które były po Związku Sowieckim, dużą część polikwidowano, a te, które są, osiągnęły osiągnęły w tym roku, w połowie roku swoje limity. Słuchaj, to nie jest tak, że można więcej, a w przypadku Europy do tych limitów, no to jest bardzo, bardzo daleko, szczególnie, że jest duża ilość tych krajów, tak, jeżeli by tak popatrzeć. Nie? Słuchaj, jest jeszcze jeden element, o którym nie wspominamy, a właściwie wspominamy, ale tylko po stronie rosyjskiej. Produkcja broni to jest bardzo dobry biznes i pompowanie PKB danych krajów. Więc jeżeli te kraje zwiększają moce produkcyjne i będą produkować, ale na przykład nie będą wysyłać tego na Ukrainę, tylko będą produkować na swoje zapasy i będą wymieniać sobie ten potencjał, jednocześnie wysyłając gdzieś tam stare uzbrojenie czy amunicję, która zalega od tych 15-20 lat, to pompują sobie PKB. Więc tak, polepszają sobie USA, bo USA tutaj zrobiło największy postęp, zwiększając, no i dostarczając, no widzimy te zamówienia, które nawet Polska tak wykonała, no które napędzają amerykańską gospodarkę i to jest ta różnica pomiędzy Rosją a na przykład USA, no bo USA sprzedaje to i dostaje za to często kasę, bo my czasami też mówimy, że USA dostarcza na Ukrainę. Część dostarcza za darmo, ale część jest na przykład płatne na przykład z funduszy Unii Europejskiej czy z jakichś innych, a część no to są jakieś też kredyty. Więc to nie jest tak wszystko, że Ukraińcy wszystko dostają za darmo, nie? No bo to też się jakoś tak przyjęło, tak, że wszystko jest za darmo. Ja tylko przypomnę, bo bardzo wiele ludzi gdzieś tam puszcza tą narrację, że my oddaliśmy za darmo czołgi Ukrainie i tak dalej. I ja chcę przypomnieć, że my za te uzbrojenie też dostaliśmy bardzo dużo z No z tym są problemy, bo teraz są blokowane część tych środków, ale to... No, okay. Ale tak, ogólnie tak. Ogólnie tak, że to nie jest za darmożkę, tylko my też w dużej mierze z tego dostaliśmy pieniądze, więc to nie jest... To różnie, no część była przekazana, część była... Tak, ale wiesz o co chodzi. Z Unii Europejskiej w ramach... Nie jest tak, no bo ta narracja taka idzie, że my wszystko za darmożkę. No nie. Nie, no narracja jest wiadomo prorosyjska, że tutaj Ukraina dostaje za darmo, my się rozbrajamy, a powinniśmy dbać i skończmy z dawaniem czegoś za darmo, nie? Tak, no akurat tak nie jest. Dobra, no i co teraz? Jeżeli mamy te środki, które są przygotowane, amerykańskie, europejskie, japońskie, to tam się robi kwota chyba zbliżona nawet do tego, co Rosja chce przeznaczyć na wydatki wojenne w przyszłym roku, bo tam się pod 100 miliardów, myślę, możemy zakręcić. Tak, myślę, że nawet wyżej, natomiast wielokrotnie mówiłem, że tutaj w przypadku Ukrainy może okazać się, że oni potrzebują mniejszej tej pomocy. Już pomijam to, że mniej płacą ludziom niż Rosjanie, co jest jak gdyby bardzo istotne, tak? No bo i też nie jest prawdą, że ukraińscy żołnierze to za darmo, bo to też się dostają żołd, tak? A więc też jakieś takie tworzą się, że oni tam prawie wszyscy ochotnicy i nie dostają, tylko po prostu te pieniądze są sporo niższe niż to, co Rosjanie otrzymują. Nie utrzymują takich rent i takich odpraw, tak, jeżeli chodzi o rodziny, więc to jest nieporównywalne, tak, a więc wbrew temu, że
Ukraińcy korzystają z zachodniego sprzętu, plus jeszcze oczywiście te swoje rzeczy, to te koszty po stronie ukraińskiej, jeżeli patrzymy tak czysto ekonomicznie, będą niższe. Tak, tak samo koszty utrzymania państwa. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że jeżeli nawet sobie wyobrazimy te 100 miliardów, czy tam trochę mniej, to pozwoli Ukrainie być w wojnie, a nie wygrać tą wojnę. Tak. To jest moja ocena. I to, co mówi obecnie, no to Amerykanie, no to jest taki blef. No i teraz prawdopodobnie Rosjanie będą chcieli powiedzieć sprawdzam. Bo będzie ofensywa rosyjska, zobaczymy, czy będzie udana, czy nieudana, natomiast w zależności też od pogody, tak, czy będą mrozy, jak duże będą te mrozy, jak długo i tak dalej. Natomiast możemy się spodziewać przed marcem, przed wyborami prezydenckimi jakichś kolejnych ruchów ze strony Rosjan i będzie czekanie, zobaczenie, czy Amerykanie faktycznie coś zrobią, czy też się uda, no bo powiedzmy też sobie szczerze, no w Rosji na przykład teraz panuje przekonanie, że Zachód, propaganda też to podsyca, natomiast też zaczyna takie przekonanie, że jedynym wyjściem to jest albo zawarcie rozejmu teraz, na co nie ma pełnej zgody jeszcze Ukrainy, albo poczekanie, aż Republikanie to wygrają i być może wtedy się coś wydarzy. I tutaj ten scenariusz braku finansowania w Rosji jest wyżej oceniany. I ja tu widzę bardzo dużą zbieżność. Polscy geopolitycy mniej więcej podobnie oceniają jak rosyjscy geopolitycy, tak? I rosyjscy eksperci, tak? Że Zachód już się zmęczył, że za moment przestaną i to się wpasowuje. I tu mamy tak, propaganda rosyjska mówi to, eksperci ich mówią i polscy eksperci mówią to samo. Tak. Zwróć uwagę, tak. Od jakiegoś czasu, tak? Jest taka zbieżność. Tak. Ktoś może powiedzieć, no skoro tak mówią, to może to jest prawda. No tak jak przed chwilą mówiliśmy, jest to jeden ze scenariuszy, w mojej ocenie z mniejszym prawdopodobieństwem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powiedziałeś, pozwoli Ukrainie utrzymać się w wojnie. Tak. A ile wyższe środki musiałyby być, aby tą wojnę wygrać? Ze 3-krotnie wyższe? Bo to wiesz, no bo tam wtedy tą przewagę trzeba stworzyć wojskową, amunicyjną. Pytanie jest, co to znaczy wygrać. Okej. I tu nie chyba tylko chodzi o środki, tylko wiesz co, więc dużo by dało, jeżeli Amerykanie by zrobili krok dalej i pozwoliliby Ukraińcom atakować cele na terytorium rosyjskim. Wiesz co, bo tu wejdziemy już w ale teraz chodzimy w takie militarne. Wiesz, tematy wojskowe, a ja tu pytanie zadałem nie w tym celu, bo o co mi chodzi? Bo też trzeba sobie powiedzieć, że są różne strategie, żeby z tą Rosją wygrać. Jedna to jest rzeczywiście dać Ukrainie taką pięść, żeby ona była w stanie przebić się przez te zasieki rosyjskie i te szturmy mięsne i wszystko po prostu zajechać. A druga taktyka, i moim zdaniem ona jest realizowana, trzymajmy pad tak długo i tak regulujmy te wsparcie, aby Rosja się wykrwawiała i zużywała swoje zasoby militarne, ekonomiczne, ludzkie, żeby po prostu ugrzęzła na lata i się degradowała w tempie przyspieszonym, bo sama z siebie się degradowała od tam wielu, wielu lat, ale żeby to przyspieszyć i żeby ją zrzucić o kilka półek na tej światowej mapie decyzyjności i to się robi mniejszym kosztem finansowym niż danie pięści Ukrainie, żeby to przebić. Ten scenariusz był realizowany do tej pory. Natomiast tu widzimy właśnie to wczorajsze czy przedwczorajsze wypowiedź pokazuje coś innego, że Amerykanie zaczęli się też obawiać, że ta strategia, która wydaje się sensowna, tak? No bo wcześniej czy później punkt krytyczny, gdzie zostanie osiągnięty, widzimy, że ta ekonomia pęka, Rosja nie jest żadną potęgą gospodarczą, ich eksport zbliża się do eksportu polskiego, nie? Jest jak gdyby karłem ekonomicznym, militarnie się wykrwawia, nie jest w stanie tych swoich wyrównywać strat i tak dalej i to będzie jak gdyby z roku na rok coraz słabiej. Oczywiście Ukraina też się wykrwawia, to jest jak gdyby kosztem Ukrainy.
Natomiast Amerykanie chyba sobie zaczynają zdawać sprawę, że ta strategia może też się nie powieść ze względu na społeczeństwa właśnie i zachodnie, europejskie, i narrację, i która jest pompowana, tak. I tą propagandę rosyjską, tak, że my możemy dłużej przecież, że my tam na ziemniakach i bimbrze, że zobaczcie. Tak, właśnie to jest to, że cały czas jest parcie na tą narrację, a ta narracja utwierdza wszystkich, że w ten sposób się ich nie da zdusić. Tak, bo wbrew pozorom my mówimy, że ta propaganda rosyjska jest taka toporna, słaba, a tu pokazuje wręcz odwrotnie, że ta propaganda rosyjska właśnie ma większą siłę niż ta zachodnia. Bo ona jest toporna i trafia do szerszej grupy ludzi. Jest prostsza w przekazie, tak. Jest bardziej zrozumiała niż ta finezyjna na początku kampania propagandowa Ukrainy, że tam, nie? No bo tutaj jest taka... Ale tu też, wiesz co, Ukraińcy zrobili sobie sami szkodę, bo oni zrobili hollywoodzkie, wiesz, kampanie, jak to wygrywają i jakie to fajne sukcesy osiągają i że zaraz tam wszystko odbiją. No i to też, ona była na tyle skuteczna, że wielu ludzi w nią uwierzyło, tak. A potem miało twarde zderzenie z rzeczywistością i teraz mówią, no to jeżeli nie ta, no to ta druga strona ma rację. Wiesz, bo to jest później od ściany do ściany. Tak, wiesz, oni troszeczkę Ukraińcy w którymś momencie, znaczy no tam jest masa błędów też, no bo mówimy tam Rosjanie popełniają błędy, Ukraińcy też popełniają błędy, a szczególnie tutaj widzimy i wojskowi, bo tak się mówi, że wojskowi nie, ale tylko prezydent lub odwrotnie, no nie, no wszyscy tam gdzieś. To jest też normalne, ludzie popełniają błędy i widzimy, że trochę stali się zakładnikami swojego sukcesu albo propagandy tego sukcesu, może nawet nie sukcesu takiego w wymiarze wojskowym, bo pewnie go nie było, ale tej propagandy, że tak, zobacz, odzyskali te ziemie, jeżeli chodzi o chersońskie, jeżeli chodzi o charkowskie, część tam Ługańska, odzyskali, nie? I teraz wszyscy się spodziewali tej ofensywy, tak, na to Zaporoże. Że znowu będzie tak. Że w ogóle zmiotą, zniszczą, tak. Co prawda część oczywiście ekspertów tutaj mówiła, że ostrożnie. Potem jak się okazało, że to jest trudne i że to zbyt mocno ich wykrwawi, to wstrzymali te działania. I tak naprawdę od propagandowo, jeżeli patrzymy od strony takiej propagandowej i dyplomacji, to Ukraińcy są od lata nawet, no powiedzmy od jesieni, od września w defensywie. Tak, aczkolwiek, wiesz co, tak sobie teraz myślę, że propaganda sukcesu była potrzebna, żeby pompować ich, ale też pompować wsparcie, bo no tak. Jak Dawid wygrywa z Goliatem i jest, no to wszyscy się ekscytujemy i sypiemy, wiesz, tam wsparcie, a teraz może jest potrzebna taka propaganda, jak przestaliście sypać, my padniemy. No tak, no ale tu powiedziałem na początku, że wiesz, tak jak było te wszystkie dane gospodarcze, które Ukraina, Rosjanie, że wzrost gospodarczy, inflacja tam pod kontrolą, nie? A Ukraińcy próbują odwrotnie przekonać, nie? Że tu jest bieda, że mamy bardzo potrzebujemy, bo co? Bo potrzebują kasy. No jeżeli ty potrzebujesz do kasy... Jak pójdziesz, wiesz co, żebrać pod Biedronkę w garniturze czy coś, no to mniej dostaniesz, tak, niż pójdziesz w łachmanach. No i tu jest podobny efekt, nie? Bo tu już widzimy, że w 2023 na przykład ukraińska gospodarka radzi sobie o wiele lepiej niż to załamanie z zeszłego roku, nie? I tylko po co się tych chwalić? No co to im to da? To nie potrzebują tego do niczego, nie? To znaczy, no to im da to, że no wracają na jakieś takie normalne... Nie, ale po co mieliby propagandowo się chwalić, tak jak Rosjanie się chwalą, że są tam... Tak, my mamy sukces, wy macie sukces, no to toczcie tą wojnę 40 lat, bo oba kraje kwitną, nie? W trakcie tego. Tak, no to wiesz, to każdy kraj, który by miał problemy gospodarcze, by mówił, to trzeba kogoś napaść, nie? Bo wtedy będzie to ciekawsze, nie? No, dla gospodarki. Nie, no. Tu to, co mówisz, że sobie radzą, to też trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest rozkwit i tak dalej, tylko to jest wyjście z potężnego dołka. Tak, no bo to też, żeby była jasność. Jak jest dołek, to jest odbicie, tak? To nie jest tak, że oni wyszli
na 2021, tak jak Rosjanie to już w ogóle. Rosjanie tak, to już przebili przebili, tak. Przebili 2021, w ogóle przez 10 lat tam obracali się wokół wzrostu 1%, a tu nagle, wiesz, dzięki wojnie wszystko im rozkwitło, nie? No nie, no taki głupot to nawet, no, to Ukraińcy nie publikują, natomiast no widzimy, że mamy odbicie w stosunku do fatalnych danych za zeszły rok, no. Tak, no to co dalej? 2024 Amerykanie zapowiadają wejście szczebel wyżej, grę ostrzej, ale jednocześnie z drugiej strony straszą, że mogą nie wygrać głosowania, może do głosowania nie dojść i wstrzymają te wsparcie. Która z tych rzeczy jest prawdą? Może obie są prawdą, a może obie są kłamstwem? Bo w sumie obie mogą być kłamstwem. Należy się spodziewać, że będą cały czas próbować jednak przepchnąć te ustawy wspomagające przez parlament. I tu jest duża szansa, że się w końcu uda. A jeżeli by się nie udało, jakiś tam procent bym dawał, że trzeba się z tym liczyć, no to przekazanie moim zdaniem zamrożonych funduszy. Tak. I jeżeli Amerykanie ruszą zamrożone, czekaj, bo to jest pierwsza kostka domino. Jeżeli Amerykanie, potem, tak, i wtedy tu się robi bardzo soczysty kawałek mięska, bo to są znowu dziesiątki, a może i setki miliardów, które są gdzieś pozamrożone. Znaczy wiesz, są eksperci, którzy twierdzą, że to jest niemożliwe, no bo przecież rynki to źle odbiorą. Moim zdaniem jest to bardziej, rynki o wiele gorzej odbiorą, jeżeli byłby upadek tego mitu Stanów niezwyciężonych, Stanów Zjednoczonych albo Stanów, które przegrały tą wojnę. I chaos i zagrożenie w Europie. I chaos i zagrożenia, niż zabranie Rosjanom tych zamrożonych pieniędzy. Tak, bo ja mam wrażenie też, że często jest narracja u nas budowana na kanwie polityki, geopolityki, geopolo, że to politycy kształtują swoją decyzyjnością, czy ta wojna trwa, czy nie trwa i tak dalej. Te wojny są rozpoczynane, aby poprawić swoją sytuację, czy to polityczną, czy ekonomiczną. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby kraj wychodził na takiej wojnie i zdobywał lepszą pozycję. Jeżeli sytuacja się pogarsza takiego kraju, no to jest bez sensu prowadzenie tej wojny. Ale czasami jesteś zakładnikiem, tak jak Rosja jest zakładnikiem tej swojej wojny. No w tym momencie. Tak. No ale decyzje polityczne teraz, te, które następują, zazwyczaj i to w Europie, i w Stanach i tak dalej, będą podejmowane w celu poprawienia swojej sytuacji. A upadek Ukrainy i dojście Putina do granic NATO i upewnienie go w tym, że on może więcej, to nie poprawia w żadnym wypadku ani pozycji Stanów, ani tych krajów zachodnich. Tam nie ma poprawy. Tak, tylko że tutaj akurat włączyło ci się właśnie moim zdaniem myślenie geopolo. Nie no, mówię ekonomiczne. Wiesz, ale takie ekonomiczne, ale jednak geopolo. I tutaj powiedziałbym tak, że często tak jest, ale polityka i dynamika to nie są szachy, to nie jest gra interesów zawsze, że tutaj jest większy interes, to jest wypadkowa różnych rzeczy. Tak, nie? Mówiliśmy tutaj to, może że czasem są też to emocje. Patrząc z historii, są takie scenariusze, że to powinno się tak potoczyć, a potoczyło się z przypadku, tak? Z tego, że ktoś chciał wygrać wybory, z tego, że ktoś kogoś nie lubi. No różne aspekty tutaj mogą wejść, tak? I te wszystkie jakieś przewidywania, gra interesów, kto na tym zyskuje, kto traci, mogą tutaj nie zaistnieć. Natomiast no jeżeli popatrzymy oczywiście z punktu widzenia tego, co wiemy i interesów, no to Stany Zjednoczone no nie mogą sobie odpuścić Ukrainy, tak? Ale tak jak mówię,
może być wypadkowa i też scenariusze pesymistyczne też należałoby rozpatrywać, bo często się tak mówi w przypadku też Polski, nie? Że my rozpatrujemy scenariusze pesymistyczne. No należy też je rozpatrywać, no bo tu chodzi o bezpieczeństwo, tak? No jeżeli chcesz ochronić swoją rodzinę, swoje dzieci, no to jednak lepiej przyjąć pesymistyczny i się cieszyć, że się nie wydarzyło, niż odwrotnie, że przecież miało być bezpiecznie, a tutaj, nie wiem, ktoś na kogoś napadł, nie? Tak, tu zgoda, dlatego my zawsze mówimy, że jeżeli chodzi o uzbrojenie i tak dalej, to warto to robić, ale czy straszyć nie, no bo nie społeczeństwo, ma potrzeby, no chyba, że ktoś u nas książkę, no to wtedy tak. Bo u nas idzie to w parze, wiesz. No ale tu mówię, no idzie dlatego w parze, że to jest biznes, tak, że straszymy po to, żeby mieć większą oglądalność, lepiej się książka jakaś sprzedawała, no najczęściej jest z jakimiś książkami powiązane, nie wiem, co zauważyłeś, że jak jest książka, to jest najczęściej jakieś straszenie. Co jest zrozumiałe, tak, natomiast myślę, że jest niepotrzebne, ludzie się dają wkręcić. Wiadomo, że na emocjach się najlepiej zarabia, tak, na giełdzie się najlepiej zarabia przecież jak jest panika, tak, lub jak jest euforia i że tu wszystko rośnie, nie, no gdzie mamy te najwyższe zarobki? No właśnie tam, nie? Paweł, to my chyba obraliśmy złą taktykę na rozwój naszego kanału. Powinniśmy, tak. My nie straszymy w ogóle, w sensie bardziej mówimy, że no, raczej nie jest tak. To piszcie, jeżeli chcecie być straszeni przez nas. To wymyślimy takie duchy, że tak. Myślę, że że ten piątkowy taki luźniejszy komentarz można chyba zakończyć. Dziękujemy. Masz coś jeszcze do powiedzenia. Powiedziałeś dziękuję, czyli nie masz nic więcej do powiedzenia. Drodzy słuchacze, dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli nie mamy racji, dajcie znać. Szczególnie jeżeli nie mamy racji, to dajcie znać. Wypunktujcie nas, gdzie mamy luki w swojej wiedzy i w swoim postrzeganiu świata, a jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę. Okazało się, że wyzwanie was do łapek w górę w wczorajszym dniu bardzo pomogło materiałowi, obejrzało go, wyświetliło go na ekranach różnych urządzeń kilka tysięcy razy więcej, właśnie dzięki waszym łapkom, więc serdecznie dziękujemy i namawiamy do tego w przyszłości. Ale to rozumiem, że teraz będzie jakieś wyzwanie, jakiś challenge, a więc ja tutaj zamieniam się w słuch. Paweł będzie łysy przy 10 000 łapek. Dziękuję, do widzenia. Okej, dziękujemy, miłego dnia.